Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Zobacz wyprzedaż, która budzi strach. To jest temat przewodni tego wpisu na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że wciąż można się zapisywać na wydarzenie, które będzie miało miejsce jutro w piątek 20 października o godzinie 20 w kawiarni Agere Contra, gdzie porozmawiam z Markiem Rogalskim o tym, co wkrótce się wydarzy na rynkach i jak te ostatnie wydarzenia mogą być dyskontowane przez aktywa w naszym kraju oraz oczywiście sytuacja międzynarodowa. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Zobacz wyprzedaż, która budzi strach. Wydarzenia ostatnich godzin przynoszą nam bardzo duże zmiany na jednym z najważniejszych rynków finansowych na całym świecie, jeżeli nie najważniejszym, co będzie i co może determinować nam wydarzenia na innych klasach aktywów i naprawdę nie wolno tego teraz lekceważyć. Dlatego też ten materiał jest poświęcony wyprzedaży, która budzi strach i może wywoływać obawy, zwłaszcza aktywów ryzykownych. Jak widzimy, to co się dzieje na pierwszym wykresie. Pierwszy wykres, który pokazuje nam teraz, jakie są teraz wzrosty oczekiwań co do obsługi zadłużenia i jak bardzo teraz amerykański budżet, amerykański rząd potrzebuje wydawać środki na rzecz tego, żeby utrzymywać, żeby to zadłużenie cały czas obsługiwać. Dlatego też ten materiał jest poświęcony wydarzeniom na amerykańskim rynku długu i widzimy tutaj naprawdę, jakie jest duże zapotrzebowanie, jakie jest ssanie teraz na to obsługę długu w Stanach Zjednoczonych. Jak widzimy, amerykańskie obligacje pierwszy raz w ogóle w historii, odkąd są zbierane dane, czyli od 1788 roku, zaliczą trzeci rok pod rząd, kiedy będziemy mieć do czynienia ze spadkami cen, czyli wzrostami rentowności. Przypominam, jeszcze nigdy w historii nie było tak źle na amerykańskich obligacjach i ten wykres w tle warto sobie zapamiętać i pamiętać o tym, że wydarzenia, które teraz się dzieją, mają znaczenie nawet historyczne. I wydarzenia w ostatnich godzinach i w ostatnim miesiącu sprawiają, że mamy także zmiany na amerykańskiej krzywej dochodowości. Jak widzimy, bliska część krzywej dochodowości praktycznie się nie zmieniła na przestrzeni ostatniego miesiąca, ale jak zobaczymy na dalszą część krzywej dochodowości, tutaj zmiany już są ewidentne i bardzo dobrze widoczne. Na 20-letnich obligacjach krzywa przesunęła się aż o 66 punktów bazowych, 30-letnie obligacje o 61 punktów bazowych, a dziesiątki o 60, czyli naprawdę ta dalsza część krzywej dochodowości poszła w miarę równo w górę, dyskontując potencjalne zagrożenia w perspektywach właśnie takiego dłuższego okresu i za chwilę zobaczymy, co jest głównym czynnikiem, który sprawia, że takie przesunięcia na chwilę obecną mają miejsce. I amerykańskie rentowności, dlaczego ten materiał jest zatytułowany, że mamy do czynienia z wyprzedażą? Ze względu na to, że wczoraj doszło już ewidentnie i zdecydowanie do pokonania ostatnich maksimów na rentownościach amerykańskich obligacji, a same dziesiątki zbliżają się do psychologicznego, potężnego poziomu 5% na rentowności. Dlatego też wyprzedaż trwa i ona teraz będzie budzić strach przed tym, czy czasem zachowanie amerykańskich rentowności nie przełoży się na zmianę wycen różnych innych klas aktywów, o czym będzie za chwilę. W długim terminie widzimy, że te rentowności faktycznie rosną, zbliżają się już do 5%. Jest ogromnie prawdopodobne, że w takiej sytuacji ten psychologiczny poziom zostanie pokonany i wkrótce na trwale amerykańskie rentowności będą już na stałe nad poziomem 5% na rentowności. Ale taką sytuację, czyli wyprzedaż, która budzi strach, taka sytuacja jest obserwowana praktycznie na całym świecie. I ten wykres, który jest teraz w tle, pokazuje, jak teraz ta dynamika wzrostów rentowności funkcjonuje i że skończyła się 40-letnia wielka hossa na rynku światowych obligacji. I widzimy tutaj, że prawdopodobnie teraz jesteśmy dopiero na pierwszym etapie wielkiej bessy na rynku obligacji,
co będzie rzutowało na praktycznie wszystkie państwa świata, zwłaszcza te najbardziej rozwinięte, ze względu właśnie na te koszty obsługi długu, które systematycznie rosną za każdym razem, kiedy rentowności amerykańskich i światowych obligacji idą w górę. Kolejny wykres pokazuje, że teraz jeden z głównych driverów, czyli czynników, które sprawiają, że inflacja rośnie albo spada, to jest zachowanie cen surowców. I na tym następnym wykresie ładnie to teraz widać, jakie jest przełożenie zachowania cen surowców na oczekiwania inflacyjne w perspektywie następnych kilku lat. W tym wypadku tutaj mamy obligacje, instrumenty, które mają 5-letnią zapadalność. I na chwilę obecną wytłumienie oczekiwań inflacyjnych ma miejsce, ale jeżeli surowce pójdą dalej w górę, to te oczekiwania inflacyjne znowu pójdą w górę. I jeszcze bardziej nakręci się ta spirala wyprzedaży na obligacjach, która jeszcze większy wzbudzi strach na rynkach finansowych. No i teraz, kiedy mamy do czynienia z niepokojami na Bliskim Wschodzie, rynek surowcowy rośnie. Odsyłam do tego wczorajszego materiału poświęconemu ropie naftowej, to widzimy, że ropa naftowa jako jeden z głównych czynników powodujących wzrosty teraz cen surowców powoduje, że te oczekiwania rosną inflacyjne, a oczekiwania inflacyjne powodują, że rosną rentowności amerykańskich obligacji. Dlatego nie dziwmy się, że prezydent Stanów Zjednoczonych był w Izraelu i ewidentnie tutaj Amerykanie obawiają się tego, że ten wpływ może być duży. Jak wiemy, także z wczorajszego materiału, Amerykanie są głównym producentem ropy naftowej na świecie, więc jeżeli chcą faktycznie zwalczyć to zjawisko, jakim jest podwyższona inflacja na zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, to wygląda na to, że rozwiązaniem tego może być powrót i nawrót do polityki zwiększania produkcji ropy naftowej, co doprowadziłoby do spadków ceny ropy naftowej i do zmiany oczekiwań inflacyjnych na trajektorię spadkową. No ale oczywiście od Amerykanów zależy, czy wybiorą taką ścieżkę. Dlatego też ropa naftowa jest teraz taka bardzo, bardzo istotna. No i jak na następnym wykresie widzimy, inflacja to jest główny teraz driver i taki czynnik, który powoduje wzrosty rentowności amerykańskich obligacji. Dlatego też to powiązanie ropa naftowa, surowce, oczekiwania inflacyjne i amerykańskie rentowności jest teraz taka bardzo istotna i niezwykle ważna. A na następnym wykresie widzimy, że te niepokoje związane z wojną prowadzą nie tylko do wzrostu ceny ropy naftowej, ale przede wszystkim do wzrostu cen złota. Ta dynamika wczoraj także była zaskakująca i złoto sięga już poziomu $1950, sygnalizując naprawdę presję na to, żeby wkrótce ten poziom $2000 był atakowany, o czym będzie później. I ze względu na te wydarzenia, które się dzieją w oczekiwaniach inflacyjnych, rośnie także szansa na to, że będzie następna podwyżka stóp procentowych. Systematycznie z godziny na godzinę oczekiwania co do dalszej, kolejnej podwyżki stóp procentowej rosną. Wczoraj przekroczyły 50%, dzisiaj rano w Europie to już jest 55,5%, że będzie jakakolwiek kolejna podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No i prawdopodobnie, jeżeli te tendencje będą utrzymane, to prawdopodobieństwo będzie się jeszcze bardziej zwiększało. A z danych makroekonomicznych dzisiaj mamy wskaźnik Fed Philadelphia o godzinie 14:30, mamy dane z rynku pracy, te cotygodniowe, oraz mamy ciekawy wskaźnik wyprzedzający koniunkturę Lei o godzinie 16:00. I te dane warto monitorować, ponieważ ich powiązanie z zachowaniem indeksów giełdowych jest duże. Będziemy przywiązywać do tych danych dużą wagę, dlatego też naprawdę warto monitorować to, co się szczególnie po godzinie 16:00 będzie miało miejsce, jak te dane makroekonomiczne będą interpretowane przez rynki finansowe. A wczorajsze wzrosty, ta wyprzedaż na rynku obligacji, która budzi strach, wywołuje niepokój na indeksach giełdowych, nie dając teraz pretekstu i siły do tego, żeby pokonać ten psychologiczny, ważny poziom 4400 punktów, który otworzyłby presję na to, otworzyłby drogę do ruchu o kolejne 10% w górę w kierunku 4800 punktów na indeksie Standard & Poor's. Wygląda na to, że to cofnięcie, które teraz ma miejsce, będzie znowu
oznaczało test dolnego ograniczenia kanału wzrostowego o rocznej historii, dlatego też popyt na ryzyko musi wkrótce znowu zdobyć się na siłach, żeby obronić to wsparcie, obronić wsparcia, które są też poniżej, żeby utrzymać te prowzrostowe nastawienie na końcówkę tego roku. Dzisiejsza sesja w Azji raczej sygnalizuje nam presję na tą korektę spadkową, dlatego też giełdy w Europie powinny rozpocząć niżej. No i zobaczymy, czy popyt na ryzyko się pojawi, czy też wyprzedaż na rynku obligacji, która budzi strach, spowoduje, że indeksy giełdowe będą musiały do tego się dostosować. Jak wiemy, rynkowe zmiany stóp procentowych powodują obniżanie wycen spółek giełdowych na giełdach na całym świecie, a wykres pokazujący zachowanie obligacji na całym świecie to jest właśnie ten czynnik teraz wzbudzający strach na giełdach papierów wartościowych. Natomiast moim zdaniem to, co teraz najbardziej zaciekawia, to fakt, że amerykański dolar już nie reaguje na to, co się dzieje na rentownościach, ponieważ gdyby ta wcześniejsza korelacja była zachowana w sposób taki silny, to już dawno powinniśmy przełamać ostatnie minima na eurodolarze, a tak nie jest i eurodolar utrzymuje się stale nad poziomem 1,05. To jest pewnego rodzaju ciekawostka i daje nadzieję, że jednak amerykański dolar spróbuje rosnąć, zwiększając szanse na tendencje, które będą sprzyjały przede wszystkim rynkom emerging markets. Złoto, jak już powiedziałem, wybijając się górą z kanału spadkowego, ma potencjał ku temu, żeby co najmniej zaatakować poziom $2000 i to jest dla mnie scenariusz bazowy, a fakt, że cena miedzi nie chce cały czas pokonywać swoich oporów, sprzyja temu scenariuszowi prospadkowemu na giełdach papierów wartościowych i budzi ona ewidentny, wyraźny strach. Natomiast ja osobiście cały czas jestem nastawiony, że jest 75% prawdopodobieństwa wzrostów indeksów giełdowych do końca tego roku, a te wydarzenia, które mają miejsce teraz, będą przez rynek zdyskontowane i nie będą już aż tak bardzo negatywnie wpływały na wyceny spółek giełdowych, ponieważ są ważniejsze tematy do rozgrywania. Stąd też taki mój optymizm, który się cały czas utrzymuje. Bitcoin testuje cały czas to wsparcie w rejonie $28,000. Tutaj na razie nic niewiele się dzieje. No i na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Dziękuję za inspirację jednego z Państwa dotyczące perspektyw co do WIBOR-u 3-miesięcznego. Jak widzimy, na razie jest on na poziomach stabilnych. Z ostatnich dni rynek przyszłych stóp procentowych sygnalizuje, że nie będzie żadnej obniżki stóp procentowych w Polsce w tym roku. Złoty próbuje odbić od ważnych wsparć w rejonie 4,40 i to także jest efekt tego, co się dzieje na rynkach światowych. Jednak sytuacja w Polsce jest teraz specyficzna, dlatego też ja spodziewam się, że wkrótce te ważne wsparcie zostanie pokonane. Polskie obligacje tylko w niewielki sposób reagują na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, licząc, że będzie kontynuacja obniżek stóp procentowych w naszym kraju w 2024 roku, a indeks WIG20, jak widzimy tutaj w bardzo ładny sposób generuje świecę tygodniową, która ma charakter wybitnie prowzrostowy. Jeżeli dyskontując korektę na światowym rynku, warszawska giełda nie będzie jakoś wyraźnie chciała spadać, to będzie to wielka zachęta do tego, żeby wkrótce wystąpiła kolejna taka tendencja, kolejny taki wyrzut cen akcji w górę, a perspektywy są nie tylko na złamanie maksimum z lata, ale także dotarcia w rejon 2300 punktów, 2400 oraz 2500 punktów. Naprawdę warszawska giełda papierów wartościowych ma zdecydowanie prowzrostowy teraz kurs. Jest ogromna szansa na to, ja daję nawet 80% prawdopodobieństwa, że indeksy giełdowe w Polsce będą wyżej na koniec roku niż ma to miejsce teraz, więc jestem zdecydowanym bykiem i moje nastawienie jest jednoznacznie prowzrostowe. Natomiast z danych makroekonomicznych, które dzisiaj poznamy z Polski, to są wstępne, to są dane dotyczące sytuacji gospodarczej we wrześniu, produkcja przemysłowa. Będziemy także świadkami dyskontowania danych o wynagrodzeniach oraz inflacji producenckiej. W tym wypadku wygląda na to, że będziemy świadkami
nigdy nie spotykanej w Polsce skali deflacji na inflacji producenckiej. Takie mocne spadki powinny mieć miejsce. Powinniśmy odczytać tą inflację na poziomie rekordowo niskim, czyli na deflacji, która będzie nigdy wcześniej nie notowana w polskiej historii. Także tyle. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Przypominam także wszystkim, którzy chcą posłuchać, co ma się wydarzyć wkrótce na rynkach finansowych, żeby zapisać się na to spotkanie, które będzie miało miejsce jutro, w piątek, godzina 20 w kawiarni Agere Contra w Warszawie, gdzie porozmawiamy sobie na temat tych właśnie perspektyw, więc na wszystkich serdecznie zapraszam. Tam na dole w opisie jest link do tego wydarzenia. Pozdrawiam, życzę stopy zwrotu, widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!